Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Nie regulujcie odbiorników. W tym nagraniu głos opowiadający będzie nieznacznie inny. Dzisiaj na warsztat weźmiemy części 3 oraz 4 od kita z serialu Knight Rider. Będzie to koło oraz deska rozdzielcza z całym zestawem ekranów, więc składania będzie sporo. Opona jest niesamowicie twarda i będzie trzeba zamontować w niej dwie części felgi, które będą dociskane poprzez dokręcenie 3 śrub EM. Rozwiązanie takie samo jak w kolekcji Lotus Reno 97T. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto wsadzić oponę na kilka minut do gorącej wody. Woda ma być gorąca, a nie być wrzątkiem prosto z czajnika. Oponę można rozgrzać też suszarką, ale wtedy często wychodzą przebarwienia i opona już nie wygląda tak dobrze. Trzeba ją przetrzeć w środku, aby nie było wody, ponieważ później nie będzie miała jak odparować. Teraz można montować element 3B. Nie ma znaczenia, od której strony go zamontujemy, ponieważ bieżnik opony jest symetryczny. Dopasowujemy wewnętrzną stronę obręczy koła 3C do otworów na śruby. Elegancko, nie została żadna przerwa na łączeniu felgi. Następna rzecz, jaką trzeba złożyć, to hamulec koła lewego. Łączymy element 3D, wspornik zacisku hamulcowego, z zaciskiem hamulcowym 3i. Przykręcamy na dwie śrubki BP. Kolejny krok to złączenie elementów 3F i 3G, które stworzą naszą lewą tarczę hamulcową. Trzeba dopasować 3 bolce do otworów oraz wcięcie w obu elementach. Ciężko było równomiernie ułożyć elementy, ale ostatecznie się udało. OK, teraz łączymy zacisk z tarczą hamulcową i umieszczamy w kole. Łączymy wszystko przy pomocy zwrotnicy przedniej 3H. Wsadzamy podkładkę do dziury. Nie tej dziury. Teraz dobrze. Skręcamy na śrubkę FM. Jeśli dokręcimy śrubę do końca, to koło nie będzie się kręcić. Dobra, koło się kręci. Ciekawe, czy w przyszłości śrubka się nie wykręci. Podkładko, ufam Tobie. To teraz przykręcamy kołpak. To niesamowite, że tyle czasu skręcaliśmy zaciski i tarcze hamulcowe, a teraz nie było ich widać. Ale taka dokładność w modelu jest zawsze na plus. Ciekawe, dlaczego twórcy serialu zostawili logo Pontiaca na deklach, zamiast zamienić je na logo Knight Industries. Gazetka numer 3 ukończona. Składanie gazetki numer 4, czyli składanie deski rozdzielczej. Zaczniemy od złożenia wspornika panelu rozrusznikowego 4H ze skrzynką głosową kita 4G. Składamy je tak, aby ułożyły się w kształt literki L. Czas na naszą deskę rozdzielczą. Umieszczamy w niej wspornik rozrusznikowy 4N tak, aby napisy były w kierunku kierownicy.
Teraz nasza wcześniej złożona L-ka. Mocujemy ją na 2 śrubki BP. Montujemy jeden z najbardziej ikonicznych elementów legendarnego kita, czyli panel przedni skrzyni głosowej 4M. Dobra, deska rozdzielcza na bok. Czas na dopasowanie paneli przyrządów i wyświetlaczy z ich obudowami. Mówię dopasowanie, a nie zmontowanie, ponieważ panele nie będą się zbyt dobrze trzymały swoich obudów. Na szczęście nie trzeba montować ich z instrukcją, bo wszystko można dopasować ze sobą na podstawie kształtów. Bardzo ważna informacja. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to warto, abyś kliknął ten czerwony przycisk pod filmem, ponieważ Adam planuje coś specjalnego na 2000 subskrypcji. Patrząc na ilość kartonów w szafie, to sama nie mogę się doczekać, aż zdobędzie te 2000 subskrypcji. Tak naprawdę chodzi o to, że potrzebuję miejsca w szafie. Wracamy do naszej deski rozdzielczej i montujemy panel przyrządów lewy 4L wraz z obudową. Przykręcamy na jedną śrubkę BP. Dajcie znać w komentarzu, ile razy wypadł Wam ten panel podczas montażu. Montujemy element 4B, panel lewy deski rozdzielczej, który nieznacznie przytrzyma nam ten nieszczęsny wypadający panel przyrządów. Przykręcamy go na 3 śrubki BP. Wygląda to coraz lepiej. Kolejny panel przyrządów wraz z obudową, który przykręcamy na 2 śrubki BP. Teraz telewizorki. Jeżeli widzicie, że ekrany nie wypełniają całej przestrzeni i są widoczne białe paski, to znaczy, że musicie zamontować je na odwrót. O, właśnie w taki sposób. Znowu 2 śrubki BP. Montujemy panel przycisków dolny 4O tak, aby były zwrócone w kierunku kierownicy. Panel przycisków zamocujemy przy pomocy elementu 4P i jednej śrubki BP. Czas na ostatni element deski rozdzielczej w dzisiejszym składaniu. Dolny panel przyrządów 4i. W desce rozdzielczej są 2 wystające trzpienie, które pomagają w montażu. Panel przykręcamy na 2 śrubki BP. Czas na kierownicę. Do elementu 4T montujemy przyciski lewe i prawe kierownicy. Są to elementy 4V i 4W. Przyciski są podpisane z tyłu literkami R oraz L, ale najłatwiej dopasować się przy pomocy skosów w przyciskach i wspornikach przycisków. Blokujemy przyciski elementem 4U. I 2 śrubkami AP. To koniec. Zostaje nam jeszcze kilka elementów, których nie mamy jak złożyć. Złożenie numer 4 ukończone. Tak prezentują się nasze dzisiejsze złożone elementy.
oto wszystkie dotychczas złożone części z serii Zbuduj model kultowego kita z serialu Nieustraszony. Trzymajcie się. Cześć!